Dzień dobry. No to co? Czas zacząć pracę z fundamentem. Zacznę od tego narożnika. Zaczynając mniej więcej od tego bloczka do rogu i w drugą stronę też tak pewnie z metr 20 m. Woda opiera się tu w tym punkcie, na tej belce i tu. W tej chwili stoi stabilnie. Był podniesiony jakieś, jak pamiętacie, 3 tygodnie temu i w dalszym ciągu zachowuje ten centymetr wyżej niż oryginalnie. Ten narożnik zresztą jeszcze będzie musiał iść centymetr do góry, bo jest trochę niżej, porównując do tamtego. No to działam. Chyba jest od jakiegoś pieca.
mieliście rację, bo jeżeli to jest faktycznie cewka rozruchowa, na czym ja się od razu powiem kompletnie nie znam, to rzeczywiście tu jest urwany kabelek. Wymienię też ten kabel, bo on jest tutaj po prostu twardy, czyli przegrzewał się mocno. I bardzo Wam dziękuję, można na Was liczyć, za podpowiedź z tą betoniarką, bo ja byłem przekonany, że ona po prostu już jest stara i silnik słaby i dlatego trzeba ją popychać. A faktycznie napisaliście mi o takiej cewce rozruchowej, ja się na tym nie znam, ale rozkręciłem i jeden kabelek był urwany i to tak po prostu nie kontaktowało. I teraz proszę. Betoniarka kręci i to kręci we właściwą stronę, bo poprzednio to kręciła po prostu w dwie strony, tak jak jej było wygodnie i należało to prostować. Także super, bardzo dziękuję, to mi dużo ułatwi. No dobrze, no to kamienie stąd wydłubałem. Jak zauważyliście, one są bardzo płytko, były bardzo płytko ułożone. No były tak ułożone powiedzmy na 20 cm w głąb, poniżej poziomu. No i tutaj w tym narożniku były takie duże kamienie. Czyli wszystko się potwierdza. Stawiano po prostu takie chałupy na kilku dużych kamieniach, a tu już dalej to są tutaj mniejsze kamienie, a nawet są płycej, bo są pewnie z 10-15 cm po prostu w ziemi i tyle. Dobra, działam, bo jeszcze trzeba trochę tu wykopać i od razu to zalewać, żeby to tak nie wisiało za długo. No dobrze, no to tu już mam wykopane.
To co? To teraz muszę zrobić zbrojenie i jak najszybciej to zalać. Wyłożyć też to folią, tak żeby się cement z betonu nie wypłukiwał, nie przesączał do gleby. Nie daję tu chudziaka, dlatego że tu jest glina, to jest twarde podłoże, także nie ma takiej potrzeby. Dobra, to co? Zbrojenie. Ale najpierw trzeba wypić kawkę. Chwila przerwy. Ale przepiękna jest pogoda, znaczy nawet jest za ciepło. Szczerze to taką pogodę chciałbym mieć w lecie. Lipiec, sierpień. O, właśnie takie 25-27 pewnie stopni w tej chwili w słońcu. No i w zupełności to wystarczy, nawet jest już dla mnie za gorąco. Byle nie było 40 stopni.
Czasem przejdzie w prawo. No i dobra. Tu jest zrobione. No to tak, zrobiłem zbrojenie. To będzie zbrojenie, które wchodzi w ten róg. I jeszcze zrobiłem takie zbrojenie pionowe. Na razie tylko 2 strzemiączka na dole, bo to będzie zbrojenie, które wejdzie tu w ten ząb. A potem na nie nasunę, mam nadzieję, że mi się to uda, to zbrojenie oto. I wtedy mi już tylko pozostanie jeszcze w tą folię na brzegach wbić po 4 pręty, które będą stykały się z tymi prętami, będą zagięte też. Wbijam je w folię i wbijam je w ziemię, tak pewnie wbiję je ze 40 cm. Po to, żeby jak odkopię następny fragment fundamentu, no to żebym mógł połączyć oba te fragmenty. To właśnie po to będą te wbite pręty. 4 z tej strony i 4 z tej. Ale najpierw wsunę zbrojenie, bo chyba tak będzie mi łatwiej to zrobić. No to działam. Teraz jeszcze trzeba wejść. Mam wejść? Pod dom? Co tam jeszcze majdrujesz? Muszę zrobić taki dystans, żeby te pręty.
Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Ale w ogóle nie wiem, o co chodzi. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Malutki, ty wiesz, o co chodzi? Ty wiesz? Mały. No dobrze, to zazbroiłem. Tak to wygląda. Tam, jak widzicie, są wbite pręty, które wchodzą w ziemię. I tak samo tu. Tak, żeby to potem... O, nie widać. Tak, żeby to potem połączyć z następną częścią fundamentu. Tu zrobiłem też taki słupek. Nie wiem, czy potrzebnie, ale niech już będzie. W sumie to wszystko to jest przerost formy, bo przecież, tak jak wam mówiłem, to stało na kamieniach, które były 20 cm ziemi. I stało, no. Dobra, ale zalewał to już będę jutro, dlatego że jest po 16 i na dzisiaj wystarczy. Myślę, że z tym zalewaniem to jakoś tam długo nie będzie schodziło, także może zacznę i tak samo przygotuję do zalania już i ten narożnik. No, zobaczymy. Dopiero sobie przygotowałam grządki do siania. Widzę, że jest sporo ślimaków. Są też nornice. Będę musiała posiać trochę więcej, bo jest sporo chętnych. Tu się wysiała kapusta i rzodkiewka z zeszłego roku. A tutaj czosnek w rządkach elegancko. Tam jeszcze jeden rządek czosnku. Ładnie urósł wysoko. W truskawkach też jest kilka czosnków. Widzę, że truskawki mają się dobrze. Na tej pierwszej grządce jest ich pewnie za dużo, więc może troszkę je jeszcze porozsadzam. A tu powstał taki płotek z faszyny, z gałązek brzozowych, bo malutki lubił tu wchodzić i sadzać tubkę w truskawki, dlatego z tej strony zrobiłam mu taką barykadę. Chcę dzisiaj posiać rzodkiewki. Mam tutaj 3 odmiany. Jest cebula siedmiolatka, szczypior czosnkowy, natka pietruszki, pietruszka korzeniowa, marchewka, koperek, szpinak, sałaty, roszponka, groszek i bób. Jeszcze mam taki groszek 6-tygodniowy i tutaj własne nasionka. Jest cebula dymka. Także biorę się. Chyba zacznę od cebuli. Dymkę posadzę tutaj, gdzie widziałam nornicę. Zagonek grządka druga. Cebulka dymna posadzona tutaj około tego fragmentu, w którym będzie rosła marchew. I posadziłam po 4 rządki 2 odmian. Średnio wczesnej najpierw i potem 4 rządki średnio wczesnej. Oczywiście towarzyszyły mi takie piękne mróweczki. Rukola, królowa lata, czyli co? Czyli krucha, różowa, rzymska, roszponka, tutaj szpinak, a tu taka zwykła sałata, którą najbardziej lubią ślimaki, dlatego rośnie sobie otoczona
czerwoną sałatą posianą w kwadrat. Taki szczwany plan. I co dalej? Rzodkiewka. Taka czerwona kuleczka. Posiałam ją tutaj, wzdłuż tej grządki, gdzie planuję posadzić pomidory. O tej grządce już mówiłam, tu jest cebula, marchew, sałaty. To jest grządka, na której mają rosnąć ogórki. I z brzegu jest natka pietruszki i taka pietruszka naciowa karbowana. Rządek rządek rzodkiewki. I tam jeszcze jedna rzodkiewka podłużna tym razem. To jest grządka na groszek, dlatego stoją te tyczki. Potem przyciągnę sznureczek, ale z brzegu posiałam koperek, pietruszkę taką korzeniową, kilka rządków groszku łuskowego, kilka rządków groszku cukrowego. I z tej strony cebulę siedmiolatkę i szczypiorek czosnkowy. Także tu już jest pełna grządka. Tu posieję bób, ale to już chyba nie dzisiaj. Dobra, to tak, z grubsza mam to tutaj przygotowane. Tam też już sobie... Oj, wieje. Przepraszam Was za ten wiatr. Mam wodę, mam wiadro, żwir, piasek. Będę to robił w proporcji pół worka cementu na 2 wiaderka piasku i 4 wiaderka żwiru. I do tego pewnie jakieś wiaderko wody. Czyli przeliczając, jedna łopatka to 3 łopatki to jedno wiadro, więc będę po prostu wrzucał 6 łopatek piasku, 12 żwiru, pół worka cementu. No to działa.
Gorąco się zrobiło. No dobrze, no to pierwszy narożnik mamy zalany, czyli powiedzmy 1/3 mniej więcej, może trochę więcej pracy za mną, no bo potem jeszcze tutaj kamienie i rolka z cegły. No ale najpierw to musi wyschnąć. No dobra, no to czas jest na ten narożnik. Choć powiem Wam, że poczekam jeszcze trochę, bo już się przebrałem w krótkie spodenki, ale generalnie no to jak na początek kwietnia to nie spodziewałbym się upałów letnich, bo jest ponad 25 stopni. Także chwilowo zamiast te ciężkie prace z kopaniem to po prostu poczyszczę te kamienie, które wydłubałem z tego fragmentu fundamentu. Trochę mnie woda zmoczy, to będzie przynajmniej chłodniej. To działa.
Kocie, gdzie ty idziesz? Ja mam nadzieję, że nie idziesz, żeby postawić ślady swoje zostawić na moim świeżym betonie. Zobaczcie, obudziły się też już murarki. Wystarczyło trochę poczekać. No. Szukają odpowiednich dziurek, żeby je zasiedlić. Co też dobrze świadczy o tym środku, którym zabezpieczałem te bale. Bo jak widać, murarkom on nie przeszkadza. No dobra, a z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Pięknie śpiewa. Dziękujemy i dobranoc. Co to tak śpiewa? A i przepraszam pszczoły, że w nie wierzyłem, bo obudziły się. Jak się zrobiło słoneczniej, to nagle trześnie zaczęły buczeć pszczołami. Także może będzie trochę owoców w tym roku.